dobry, jeśli jesteście po raz pierwszy na moim kanale, to nazywam się Ania i dzisiaj opowiem Wam o kameliach. Kamelie fascynowały mnie od dawna, odkąd je widziałam w czasopismach, bardzo mi się podobały, szczególnie to, że kwiaty przypominające róże naturalnie kwitną w sezonie jesienno-zimowo i wczesnowiosną. Natomiast nie można było kupić w sklepie ogrodniczym, były też bardzo drogie, a obecnie ceny są bardziej akceptowalne i można też kupić na stronach internetowych zagranicznych, gdzie jest dużo większa dostępność. Pierwszą kamelię kupiłam na stronie internetowej. To jest kamelia japońska Dolly Deer. Kupiłam ją ze względu na to, że w opisie było napisane, że ona jest pachnąca, co okazało się nieprawdą. Napisałam do sprzedawcy. Sprzedawca odpowiedział mi, że to był błąd w opisie. Natomiast jestem tą kamelią zachwycona. Ona rośnie u mnie 3. rok i kwiat ma przepiękny, typu piwoniowego. Więc kwiaty kameli nie tylko przypominają róże, ale też formy piwoni, a pewnie też i innych znanych nam kwiatów. Ta kamelia przyszła na początku taka bardzo słaba, z 3 pąkami. Jeden się tylko rozwinął, 2 odpadły, bo wiadomo, transport, przerośnięta bryła korzeniowa, ja od razu nie przesadziłam, to był sezon zimowy i ten kwiat był bardzo słaby. Natomiast w 3. roku jest bardzo okazały, ta odmiana bardzo długo rozwija pąki kwiatowe, one są na pół otwarte praktycznie od 2 miesięcy i ten kwiat też na roślinie nie opada tak szybko jak w tych pojedynczych takich kameliach, o pojedynczych kwiatach i ma taki intensywny koralowy, koralowo-czerwony kolor. Kamelie zawsze kojarzyły mi się z taką trudną uprawą, bo tak czytałam, że one są wrażliwe, że zrzucają pąki kwiatowe, że trudno je przezimować, dlatego też wstrzymywałam się z ich zakupem. Natomiast jak ta pierwsza mi bardzo dobrze przezimowała, też po raz 3 ma pąki kwiatowe, które się pięknie rozwinęły, więc nabrałam apetytu na kolejne kamelie. Kamelie, jeśli się zastosuje do zaleceń ich uprawy, okazują się bardzo takimi wdzięcznymi roślinami. Kamelie, które kupujemy na stronach internetowych lub specjalistycznych szkółkach, mają etykietę z pełną nazwą, natomiast te, które kupujemy w supermarkecie, jest napisane tylko kamelia japońska. I tak właśnie kupiłam tę kamelię, bo dla mnie nie była ważna odmiana, jak się nazywa, tylko podobał mi się kwiat. Jest to kwiat półpełny, delikatny i kiedy opada, ona nie zostawia takich zeschniętych kwiatów, jak na przykład w przypadku rododendronów. Warunki uprawy są niezmienne. Kwaśne podłoże, drenaż może się różnić jedynie taką mrozodpornością lub ekspozycją na słońce. Oczywiście, jeżeli zajmujemy się kolekcjonowaniem różnych gatunków, to może to być dla nas ważne, natomiast dla mnie istotne jest kolor kwiatów, forma, zapach. No akurat kamelie szkoda, że nie pachną, natomiast odznaczają się wybitną urodą również liści. One są takie błyszczące, ciemnozielone i bardzo mi się to podoba. Porozmawiajmy o uprawie tej rośliny.
Czego ona tak naprawdę potrzebuje do dobrego wzrostu i kwitnienia? Przede wszystkim należy spojrzeć, gdzie ona naturalnie występuje. A naturalnie występuje w podszyciu górzystych lasów w Azji, Chinach, Japonii, skąd też nazwa kamelia japońska. Jeśli górzystych rejonów, no to lubi zdrenowane podłoże. Ona lubi wilgoć, natomiast nie lubi zalewania. Jeśli w podszyciu lasów, no to lubi półcień, niepełne słońce przez cały dzień. Jeśli już, to tylko w godzinach rannych, kiedy jest wschód słońca i popołudniowych. Na pełnym słońcu liście stają się poparzone. Przede wszystkim, kiedy przyniesiemy ją do domu, czy otrzymamy w przesyłce, należy ją przesadzić, bo ona jest w małej doniczce i przede wszystkim bezwzględnie do kwaśnego podłoża. To jest bardzo ważny element. Jeżeli nawozimy kamelię, to nawozami do rododendronów, które też lubią kwaśny odczyn gleby. W ogóle lubię kupować kwiaty, kiedy widzę, jak one kwitną, bo przez internet czy w szkółkach, kiedy nie kwitnie, trudno mi jest po prostu odnieść się do zdjęcia, które widzę, bo często też nie oddaję zdjęcie tego, jak wygląda faktycznie kwiat. Natomiast jeżeli kupujemy w internecie, to naprawdę jest tych odmian bardzo dużo i myślę, że wszystkie są warte trzymania ich w donicach i patrzenia, bo każdy kwiat jest piękny. Natomiast jeżeli mamy możliwość i kwieciarnia akurat jest, widzimy, że ładna, duża odmiana, duża roślina, to warto kupić. Co zimą z kameliami? W polskim klimacie kamelie nie zimują. Można spróbować, bo odmiany są, gdzie sięgają do minus 10 stopni, do minus 15, ale nie wiem, czy przy tej temperaturze nie zgubiłyby pąków kwiatowych. Zresztą nawet na wiosnę bywają w Polsce takie mrozy do minus 5 stopni i kamelie, wtedy kwiatki, nawet gdyby już rozkwitły, to one by miały takie, zbrązowiałyby. Na przykład u mnie tak zbrązowiała magnolia stellata, która nie boi się mrozów, pąki przetrzymują zimę, natomiast jak ona zakwitła, bardzo często jest to z pierwszych magnolii kwitnących, kiedy zakwita, pojawiają się też mrozy sięgające do minus 5 stopni i nawet te kwiaty, które są ponad 2 metry, 3 metry nad ziemią, mają uszkodzenia mrozowe. Więc na wiosnę, gdy są już okresy taką z ciepłą pogodą powyżej 0 stopni, można je wystawić na dwór. Natomiast gdy zapowiadają w prognozach, że będą spadki do minus 5 stopni, czy w ogóle poniżej 0 stopni, to ja bym przestawiła tym z powrotem na okres nocny, czy zależy, jeżeli dzień też zapowiadają chłodny, z powrotem do pomieszczenia. Ważne jest tutaj, żeby ona też nie przeżywała takiego szoku termicznego w przypadku, kiedy bierzemy ją na okres zimowy, czyli nie przestawiamy jej z takiej pogody jesiennej, kiedy jest już dosyć chłodno, do nagrzanego pomieszczenia, bo jest prawdopodobieństwo zgubienia wykształconych pąków kwiatowych, które tworzą się na jesieni, więc stopniowo hartujemy, stopniowo też przenosimy ją do pomieszczenia. Ona, jeżeli jest w takim na przykład mieście, stoi w mieście blisko drzwi, to jest dla niej bardzo dobre stanowisko, bo jak drzwi otwieramy, jest cieplej, można ją też ogryć agrowłókniną. Agrowłóknina nie niszczy pąków kwiatowych, jest delikatna i kiedy zapowiadają większe mrozy, wtedy ją po prostu wstawić na kilka dni do chłodnego pomieszczenia, tak żeby mróz nie uszkodził jej pąków kwiatowych. Czasem się zastanawiamy, dlaczego u innych osób te same rośliny przezimowały dobrze,
a u nas nie lub odwrotnie. Ale na to wszystko ma wpływ tak zwany mikroklimat. I tak samo jest w przypadku kameli. Jeżeli zapewnimy jej nagrzane stanowisko, które jest zimą osłonięte od wiatru, jest blisko drzwi, okien, które często otwieramy, okrywamy ją agrowłókniną i nie ma takich mrozów zimą, bo akurat w tej zimie takiej może nie być, to jak najbardziej mogą dobrze przezimować. Natomiast ja nie ryzykuję, jeżeli mam podejrzenie, że mogą spaść temperatury, ja nie zdążę ich przenieść, bo akurat mnie nie będzie, albo jakichś innych motywów, to po prostu nie ryzykuję. Dziękuję za to, że obejrzeliście odcinek. Do tematu kameli jeszcze wrócę, bo apetyt wzrasta w miarę jedzenia. Ja kupiłam jeszcze jedną kamelię sasanqua. Jestem ciekawa, jak ona będzie się rozwijać, a jeżeli Wy jesteście ciekawi, jak ona będzie rosła, zapraszam do śledzenia subskrypcji mojego kanału.